Część czwarta szóstej sesji, moi drodzy. Jak wspominałem przy końcówce poprzedniej, dojechaliście do Talon Guardu. Zajechaliście. Gdzie powozem wjeżdżacie? Do środka miasta, czy... A czy to miejsce, gdzie ja zostawiałem Shodoya, wcześniej tam były też wozy? Trochę, ale nie dużo. Więcej było w środku. A. To do środka chyba. A Shodoya zostawiam tam, gdzie zostawiałem. Jak ostatnio byliśmy, to wóz przyjechał nam pod... A, to ty! Tak, Ukharu. I Shodoy. Jak tam, gdzie twoja armia? Nadal się nie No. zdecydowaliście? Wróciliśmy, bo wykonaliśmy zadanie. Nie wiem, o czym mówisz. Jak zawsze dla ciebie specjalna cena, tylko 4 sztuki złota. Ukharu pamięta, że było chyba 2 ostatnio. No dobrze, 4 sztuki złota. Daję im 4 sztuki. Miłego odpoczynku. W najlepszym mieście w całym Talanie. Dziękować. Miłego dnia. Uwaga, Shodoy kopie. Poradzimy sobie. No i idę do nich. W międzyczasie wy wjeżdżacie miasta. Wiele się nie zmieniło przez te parę dni, kiedy was nie było. Nie było was 7 dni w Talon Guardzie. Jaki jest dzień tygodnia teraz? Mamy sobotę? Czyli jest Czyli dzień Ilda. Ildy. Tak, sobota. Przyjeżdżacie tym powozem i akurat Krystyna sobie przyszła na rynek. Wraca sobie teraz z jajkami w torbie od zdrowych kurek. Patrzy na was. Otwiera szeroko oczy. Dzień dobry, pani Krysiu! Miło panią widzieć. O, witam. Coś ten powóz wygląda znajomo. Hmm. Czy to nie był powóz Anny Krab? Jak najbardziej. A czemu Anna Krat nie ma tego wozu? No chyba pani nie sugeruje, że go ukradliśmy jej. Sugeruję, że dostałam wiadomość, że Anna nie dotarła do Stonehelmu. W żadnym wypadku, pani Krysiu. Mamy nawet jej osobisty podpis, że dotarła. To musiały być jakieś nieprawdziwe informacje. Anna po prostu w doli dobroci nam go podarowała. Zgadza się. Macie gdzieś ten dokument? Tak, jest aktualnie chyba z Ukharu, jeśli dobrze pamiętam. Zaraz się zjawi. No i teraz Ukharu przychodzi do was. O, witajcie. Potakuje. Co się dzieje? Odrzuca swoją burzę z lokowanych blond włosów. No wszyscy tak patrzą na Ukharu. Gdzie podpis? Grzebię w torbie. Wyciągam. Podaję jej. Czyta. Nie mam okularów do czytania. Ale wygląda w porządku. Tylko dlaczego powóz macie? Właściwie Anna nam to go dała. poprosiła nas, żebyśmy go wzięli. Mówiła, Powiedziała, zostaw albo że- weźcie. I jej już się nie przyda. Możecie nie mówić w tym samym czasie, bo nic nie rozumiem. Mówiła, zostawcie albo weźcie. To wzięliśmy. A czemu nawróci? Pewnie piechotą. Jesteś niebywale inteligentny, orku. Wiesz, ile piechotą się idzie z Stonehelmu? Co najmniej tydzień. Może pani Anna lubi zwiedzać? Wiem, bo kiedyś mój luby szedł. To dobry trening. A mięśnie łydek. Jesteście słabymi kłamcami, ale Ukharu nie to już nie moja sprawa. W żadnym wypadku. Pani Krysiu, czy ja bym panią okłamał? Tak. No nic, szukacie dalej roboty?
Tak. Zgadza się. Tak. Nie wyglądacie zbyt bogato. Jesteśmy bogaci duchem. Tak. Jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia. Oj, to Kucharu ma zdecydowanie. włócznie. Chcecie ciężką robotę, czy miłą robotę? Ciężką. Lepiej płatną. Ciężko. Lepiej płatną. Czyli pewnie ciężką. Chodźcie do środka. Musimy jeszcze pójść do banku Chantilly później. Banco Chantilly? Tak. Tak. O, to nie wejdziecie. Czemu? Czemu? Bo to w dzielnicy handlowej. A tam bez glejtu się nie przejdzie. Skąd Kucharu ma wziąć glejt? Krystyna kazała nam ostatnio tam iść. Co? Pani Kry... To trzeba... Trzeba mieć ziemię w Imperium. Jak patrzę na nią, czy nie kłamie. No co się patrzysz? No mówię poważnie. Musisz mieć jakieś domostwo, jakąś ziemię, jakiś tytuł. No tak z ulicy nie wpuszczają. A? Krystyna ma tawernę. No, ja mogę wejść. A nie może nam pożyczyć? Pożyczyć mam ci tawernę? Nie, Glade. No nie, bo on jest imienny. No to może A. Krystyna pójdzie z nami. Nie. Czy jest? Tak, Kucharu ma swoje pieniądze odebrać. Iście w 2 dni wrócicie, wracacie po 7. Czemu 2 dni? Kiedyś Kari pojechał na 1 dzień przejechać się za rumem. No i wrócił po miesiącu. Bez rumu i bez statku. Kucharu uważa, że i tak nasza drużyna lepiej wyszła. Wróciła szybciej. Kucharu ma nową włócznię i mamy wóz. Chwila, Karim zgubił cały statek? Morza bywają niebywale Zdradliwe. niebezpieczne. Tak, ale cały statek? Przegrał go. Ale to nie wiecie tego ode mnie. Pewnie w kości. W różne rzeczy można przegrać. Ale wchodźcie do środka, nie będziemy na ulicy stać. Tak, tak. Do Idziemy. środka. Jak te wszystkie panny szlachcianki, co stoją i gaworzą. O, ja bym za tego wyszła i za tamtego. O, kogo to obchodzi? Jesteś starą łachudrą i tyle. Otwiera drzwi. I śmiejąc się. Przytrzymuję Wchodzimy. drzwi, żeby weszła pierwsza. O, gentleman. Też wchodzę. Przejeżdża ci palcem po brodzie. Okej. Tak smyram się po brodzie też i wchodzę za wszystkimi. Widzicie mężczyznę z dziwnymi przyrządami, jakby jakimiś takimi... Może jakiś alchemik? Może ktoś? W czerwonym, długim płaszczu. Ze sporą manierką przy boku. Jego kołnierz zakrywa go praktycznie aż do nosa. Ma czarne okulary. Czarne włosy. Takie troszeczkę postawione i po środku ma takie małe braki pigmentu, przez co ma taki białą część włosa. Obserwuję was. Jeśli weszliśmy, to ja się witam. Witajcie. Witam. Ja tam tylko macham ręką. To jest człowiek? Tak. Pani Krysiu, ja mam takie jedno pytanie. No, tutaj macie osobę, która może wam coś zlecić. O! Tak, ale tylko jedno szybkie pytanko do pani. Zna pani kogoś oznanego w magii, a raczej zaklęciu o nazwie Wietrzna Wiadomość? Coś takiego? Lotna wiadomość. Odpowiada ci mężczyzna.
Tak, dziękuję panu bardzo. Znam. I potrafię. O! No, Odwracam się do mężczyzny. Czy taka usługa jest kosztowna? Nie, absolutnie. Jeżeli mi pomożecie. On siedzi przy takim małym stoliku? Tak, przy małym stoliku, tak jak kiedyś u Haru siedział. Ja po prostu stanę obok niego, tak się może o prostu. To ja chcę się dosiąść tam do stolika. Stoliczek jest mały, więc łatwo się dosiąść. A ilu osobowy jest? Tak mniej więcej, że jak... Nie więcej niż 2. Ale obok Okej. są inne stoliki, można je dosunąć. Krzesła i w ogóle. To dosunę kolejny stół i z krzesłem. Ja się oprę o ścianę. Ja będę stał z założonymi rękoma po prostu koło nich. W czym drużyna mogłaby pomóc? Potrzebuję, żeby ktoś pojechał dla mnie do Thorhaller. Odebrać coś, nad czym krasnoludy dla mnie popracowały. Jak daleko jest Thorhaller? Z 2 dni drogi. Jedno pytanie. Krasnoludy są dosyć Do zamknięte. Thorhaller wejdziecie. Okej. W takim razie bez problemu. Myślę, że podróże już mamy przebyte, więc nie powinno to być większą trudnością. A jaka będzie nagroda za to zadanie? Powiedzmy, to ma być zwyczajne dostarczenie, więc 20 sztuk dla osoby? Czyli łącznie 80. Zgadza się. Brzmi rozsądnie. To dobre pytanie. Artefakt. W porządku. Możemy tak zrobić. Tylko chciałbym was zobaczyć tutaj z powrotem. Myślę, że w ciągu, nazwijmy to 6 dni. Dobrze. To jest bardzo istotne dla mnie. Oczywiście. I zrobicie coś dobrego, jeżeli... I pana godność? Jeśli można. Jestem Wiktor Auronius. To jest takie 1 czy 2. I tak rysuję jakby V i W. Przez V. Krystyna odzywa się, przerywając tą dyskusję na temat zadania. No i jeszcze są sprawy na granicy z Ranarem w księstwie Kruka. To była ta gorsza praca. Wygląda Może na to, jak wrócimy. że jak wrócimy, będzie co robić. No Haru, może wreszcie pojedzie w tamtą stronę. Dawno nie był. Wiecie może, czy w tym mieście, do którego jedziemy, jest bank? W Tolhal, w banku Shantiri. Jak najbardziej. Nie wiedziałem, że są inne. Są jak najbardziej. Zaskoczenie. Banki? No jest w Talonguardzie, jest w Eridans Crossing, w Thorhaller, w Listmur. Na pewno jest jeszcze w Stonehelmie, gdzieś w Srebrnych Miastach, w Kartalu. Ogólnie dużo działalność, jak widzę. No, jak wy się zwiecie. Lloyd, bardzo mi miło. Lloyd jaki? Lloyd Lawrence. Długo myślałeś nad odpowiedzią. Rozumiem, każdy ma swoje tajemnice. Ja mu podaję rękę. Ukharu Ashawi. Tych Ashawich. Wojownik. On podaje też ci rękę. Zauważasz, że ma dużo różnych bransoletek na ręce. Tak samo widać, że podwinął mu się troszeczkę rękawa i widać różne tatuaże na jego ręce. Milczam to. Również wyciągam do niego rękę. Nel. Elfy nie używają nazwisk, więc nazwijmy mnie chodzącą w deszczu. Ja jestem Ruven. My używamy nazwiska, ale nie często. Loratris. Bardziej kojarzymy się
z banderą, pod którą pływamy. Wiem, co robią Szaladini. Troszeczkę podróżowaliśmy. Wszyscy. Oj, ale kiedy to było? To już tyle czasu, teraz nic ciekawego się nie dzieje. Zaśmiał się. Położył łokcie na stoliku, oparł się trochę. Z ciekawych krain przybywacie. Światowi, mówią czasem. Hm. Może tak nazwiemy naszą drużynę. Światowi. Czemu nie? Mi się podoba. Czemu nie? Myślę, że na razie lepszych nazw nie mamy. Krótka, ładnie brzmi. Też jestem za. Pada w ucho. Niech tak będzie. Przekażę wam później dokładnie, do kogo macie się zwrócić na temat tego. Powiem wam wszystko. Powiem, jakby ktokolwiek pytał, czy się miał jakieś problemy z tym, że wchodzicie do Torhall. Jak był Karu, mógł tylko teraz prosić o pieniądze dla wszystkich. Idziemy się zaopatrzyć i wyruszamy. Dobrze. Krystyno. No tak, idę. Widzicie, że wchodzi do pokoju, który jest bardzo mały i wraca z pewną sakieweczką. Trzymajcie. Dziękujemy. Dziękujemy. Powinno wystarczyć na jakiekolwiek przygotowania. To ja chcę wziąć tą sakiewkę i otworzyć i tak przeliczyć i rozdać każdemu po 10. Zgadza się jak najbardziej, jeżeli chodzi o pieniążki. Wchodzi również do tawerny ten chłopczyk z tą opaską na oczy. Zaczyna wchodzić po schodach. Trochę się potyka. Nel patrzy na niego ze smutkiem. Może bardziej ze współczuciem. No więc chyba możemy wyruszać na przygotowania. Jeżeli nic się nie stanie z tą rzeczą i dotrze do mnie ona nieuszkodzona, będę miał dla was coś specjalnego. Coś, co nie ma zbyt wielu. Oferta brzmi już od razu lepiej. W takim bądź razie nie ma co się obijać. O, Karu jeszcze nie zapytał o jedną rzecz. Jak duży będzie ten artefakt? Nie będzie większy niż pół metra na 20 centymetrów. Czyli w torbę się zmieści. Na wozie. Na W wozie. żadną torbę. Musi być zabezpieczony. Muszę dopatrzeć, czy Rozumiem. nie został uszkodzony i dobrze wykonany przez krasnoludy. Ufam ich robocie, ale Czy krasnoludy zapewnią to opakowanie? powinny zapewnić jakąś skrzynię. Może lepiej kupić. Teoretycznie mamy ten materiał, który dostaliśmy od Larsa. Larsa. Tak. Tak. Tego Larsa? Łowcę? Lars to łowca. Tak. Łowca potworów. Znam go. Zaskoczenie. Jaki ten świat mały. Kiedyś w Srebrnych Miastach, ale to trochę lat temu. Bardzo miły człowiek. No, chociaż uczuć nie za bardzo umie okazywać. Nie oceniaj szybko ludzi. Póki nie znasz całej historii. Czy mogę wam jakoś jeszcze pomóc? Nie, myślę, że Jeżeli to wszystkie potrzebne informacje, myślę, że nie będziemy zabierać więcej czasu i wyruszymy natychmiastowo. Potrzebujemy jeszcze imienia, do kogo mamy się zgłosić, prawda? Powiem wam później. Muszę przygotować wiadomość, że będziecie nadciągać. W porządku. Dlatego potrzebowałem waszych imion i nazwisk.
Więc nie przedstawiajcie się w inny sposób. Oczywiście. W takim razie wyruszajmy na zakupy. Drużyna wyrusza. Wstaje, lekko kulejąc. Jest coś w jego chodzie takiego uszkodzonego. Coś takiego krzywego. Krystyna podchodzi do Rowena. No, Czarusiu, już niedługo będzie tutaj cyrk i będą tańce, więc Tak, pani Krysiu, nie zapomniałem naszej obietnicy. A, czyli pamięta? Dobrze, dobrze. Pamięć mi jeszcze dobra. Cyrk, mówi pani. Czym jest tak właściwie cyrk? Będą spektakle, iluzjoniści, dużo magii, troszeczkę czaru. Czyli przedstawienia. Mhm. Harry i Ruven brali udział w przedstawieniu ostatnio. Zgadza O, się. No, Harry grał Cyklopa. No ja grałem główną rolę. Gówną. Tak. Puchar. gdzieście byli właściwie? Nie wiem. Co tak pomilkliście? Gdzieście byli ten czas? Gdzie odwieźliście Annę? Do Tam, Stonehelmu. gdzie chciała. Mhm. Tak na poważnie? Tam, gdzie chciała. Mnie nie obchodzą ci to, że klechy się nie dowiedzą. Że kapłani Elrata nie będą o tym wiedzieli. Ja wolę wiedzieć. Ukharu nie może mówić za wszystkich. Ukharu powie tam, gdzie chciała. Była zadowolona z miejsca, gdzie ją zostawiliśmy. Pani Anna wolała się nie chwalić. Jesteście pewni, że będzie bezpieczna tam, gdzie dotarła? Zdecydowanie tak. Ukharu jej nie ufa, dlatego sądzi, że tak. Nie ufasz? Bo? Po prostu. To nie przysłuchanie, orku. Pytam po prostu. Ukharu, Wyrzuciła ciasto w krzaki. Ukharu uważa, że nas oszukała. Jeszcze wiele osób was oszuka. Oby nie Krystyna. Nie. Gdzie Dobra. tam pani Krysia? To drużyna już idzie. Czas marnuje na pogawędki. Krystyną Zgadza pogadamy się. kiedy indziej. Jeszcze będziemy Ukharu mieli powie, dużo odgrywa możliwości. Cyklopa. Znowu mówią w tym samym czasie. Ja macham ręką po prostu i wychodzę. Ten chłopiec z tą przepaską wraca? No i jak było dzisiaj? Tak jak zawsze. Idziemy na To- targ. No targ. Lloydzie, jesteś zaczepiony, że tak powiem, pociągnięty delikatnie za szatę przez tego małego chłopca. Co tam? Wiem, czego poszukujesz. Zaskoczyłeś mnie. O czym mówisz? Dobrze wiesz o czym. Jeżeli szukasz jej świątyni, to byłeś blisko niej. Była kompletnie na wschód. Mówisz, że na wschodzie znajdę jej świątynię? Uśmiecha się i wraca z powrotem po schodach. Ciekawy dzieciak. No, łebski jest. To pewnie jakby widział więcej od nas. Bo widzi. Naprawdę śpieszymy się.
Ale koniecznie będę musiał z nim jeszcze porozmawiać. Sensacyjne, co mi powiedział. Krystyna kiwa głową, tak jakby wiedziała doskonale. No, to rób ta, co tam chce ta. Pewnie jutro będziecie musieli wyruszyć. Tyle, żeśmy się widzieli. Jeszcze wrócimy. Oby w całym kawałku. No, zmykajcie wszyscy. Wychodzimy. Karim znowu waży piwo. Otwiera jeszcze drzwi za wami. Jest coraz gorsze. Błagam, jeżeli znajdziecie jakiś przepis dobry. Nieważne, ukradnijcie go. Ja wam może zapłacę. Dobrze, zapamiętamy. To pa. Do zobaczenia. Zobaczenia. Nie spodziewałem się tego po tym dziecku. Czego? Mówisz, Lloydzie? Że jest ślepy? Nie. Haru. Może stracił wzrok w walce. Może jest dzielniejszy niż Osesek. Moim zdaniem... Może. Może u Haru. Nie wydaje mi się, Robert. ale kto wie. Słyszałem przypadki o ludziach, którzy jeśli stracili jeden ze swoich zmysłów, inne się bardziej wyostrzały. U niego coś podobnego, ale może to będzie głupie, ale wydaje mi się, że on zagląda w każdego z nas. W sensie... że w ubrania? Twoją duszę. W duszę u Haru. Masz na myśli, że czyta w myślach? Dzieciak jest magiem. Raczej nie o to chodzi Lloydowi. Już to mówimy chyba w drodze na jakby to Tak, miejsce, tak. gdzie się kupuje, nie? Ukharu nie wie. Ważne, że młody Osesek zarabia na siebie, mimo swojej kontuzji. Nie jest darmozjadem. Nie jest. Zdecydowanie nie. Na który targ idziecie do czego? Ukharu uważa, że powinniśmy może spieniężyć tą monetę i pójść do tego orka, który skupywał artefakty. Może. Myślałem, żeby pokazać to w banku. Wiesz, podobną nazwę mają. Jeżeli chciały się spieniężyć w banku, to na pewno nie w tym mieście. Słyszałeś, Krystyny, nie wpuszczą nas. To jest prawda. Trzeba kupić ziemię. Myślę, że taniej wyjdzie po prostu pojechanie do innego miasta. Teraz tak, ale może na przyszłość. W przyszłości możemy o tym pomyśleć. Spróbować z orkiem nie zaszkodzi. Jednak najpierw wolałabym u Haru zainwestować w większą torbę po prostu. A Lloyd w buty. Przydadzą się. I szmaty na stopach ma. Jak bezdomny. Mówię to ciszej. Buty się przydadzą. W takim razie ja spieniężę swoje oszczędności na prowiant. A poza tym, Kucharu, trafiłeś. Nie mam domu, jestem pielgrzymem. Ale bez butów. Nieważne. Rubenie... Bo Lloyd kupował swoją torbę w Eridan's Crossing, a ty? Tutaj, przez bardzo miłego starszego pana w Ekonanom. I czy on przypadkiem nie był tam koło tego orka, co skupywał artefakty? Zgadza się, był, Więc tylko idziemy tam. pamięć mnie zawodzi, bo nie jestem pewien, ile mnie kosztowała. Chyba 8 sztuk złota. Starczy mi.
A nie chcę, żebyś wiecznie nosił moje rzeczy, więc... No, Haru, może też powinieneś się nad jedną zastanowić. Ukharu jest minimalistyczny. Nie potrzebuje tak dużo rzeczy. Wystarcza mu to, co ma. Resztę nosi Shodoi. Albo wóz. Ciążysz Shodoya. Shodoi. Mocny. Tam wiesz, wiecie, chłopi gadają. Ty. Orka po powszechnemu lepiej niż ten. No, chłop płaszczyźniany mówi, jakiś tam. Minimalicy? Powiedział. Uśmiecham się pod nosem. To możemy się podzielić. Wy pójdziecie kupić torbę, ja mogę pójść do orka. Może Ukharu pójdzie z Lloydem. Jasne. bo ork z orkiem. Zacznijmy od tego, że Lloyd nie ma monety. Nie mam monety, no. Dałem komuś na przechowanie i To patrzę czemu na... Lloyd chce iść do orka bez monety? Jeszcze przecież nie idę. Idę... Nie oceniaj Oseska Ukharu. Wyciągam Którego? naszego. No, już za późno. Spokojnie. Na razie mówiłem tylko o planie. Nel wyciąga monetę, po czym chowa swoją dłoń jakby w rękawie płaszcza i ukradkiem podaje monetę Lloydowi. Też ukradkiem ten skiwam głową. Dzięki. Idę po dużą torbę. Rubenie, zaprowadzisz mnie, zanim pójdziesz kupić prowiant? Pewnie. Tak, Nell i Ruven właśnie, bo torby się chyba robi. To mogą w tym czasie kupić jedzenie. A To tak ja robimy. i Osesek pójdziemy do orka, bo Ukharu nie wierzy temu orkowi. On za bardzo oseskowaty jest. Tak, zróbmy zatem. Pan był dosyć szybki w swojej dziedzinie, więc raczej dzisiaj Nel powinna już mieć torbę. Właśnie, jaką mam porę dnia? Popołudnie. Dodatkowo proponuję coś zjeść. Tu na miejscu, póki tu jeszcze jesteśmy. Strasznie chce mi się pić. A Ukharu ma jeszcze jedno pytanie. Wyruszamy rano po przespaniu się w tawernie, czy na noc, na szlak? Raczej rano. Przypomnę, że Lloyd nie za dobrze radzi sobie w nocy ze wzrokiem. Właśnie pewnie będę musiał sobie kupić jakieś błyszczące coś. Jakieś lustro czy lusterko. No dobrze, moi drodzy. Zatem zróbmy sobie podsumowanie dzisiejszej sesji. Moi drodzy, udało wam się opuścić zachodnio-północne tereny. Na szlaku poznaliście Terego. Poznaliście również Larsa. Zobaczyliście, jak to jest w Timberwood. Więcej miast, więcej kultur. Szersze spojrzenie na całą perspektywę wielu ras, wielu istot, wiele wierzeń. To uczy i buduje charakter bohatera. Wyruszacie teraz kompletnie na północ. Do twardych gór drążonych przez nieugięte i niepowstrzymane krasnoludy. Do Thor Haller. Co jest tym artefaktem? Czy jest to jakiś potężny miecz, czy amulet? Czy może coś zupełnie innego, niepozornego? Nie wiadomo. Ale wiem jedno. Że dowiemy się tego. Nie? Że osiągacie 3. poziom. O! W końcu! Gratulacje. Tego się dowiedzieliśmy teraz, także gratuluję. Następny poziom. I co? I resztę przygód. Czy Ruven zatańczy z Krystyną? Czy cyrk będzie ciekawy? Czy
artefakt będzie wyjątkowy, co z napięciem na granicy z księstwem Kruka. Nie wiem, ale wiem jedno. Mamy szansę dowiedzieć się tego Na następnej następnej sesji. Dziękujemy za słuchanie. Dziękujemy za Dziękujemy. słuchanie, dziękujemy za oglądanie, dziękujemy za nie wiem co jeszcze, można komentować komentarze. Proszę pamiętać o Facebooku, tam dobre memy są. I do następnego. Do zobaczenia. I usłyszenia. Spotkamy się na następnej sesji. Pa. Pa! Bye.